Cześć, witajcie, jestem Kamil i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego YouTube'owego projektu Dom za złotówkę. Dom za złotówkę to projekt, w którym pokazuję Wam od podstaw, od zakupu działki, po budowę domu piętrowego około 110 m2 właśnie z rządowych projektów za złotówkę. W poprzednim odcinku pokazałem Wam, jak stawiam ścianę fundamentową, jak ją zalewam, jak ją oczywiście uzbrajam. Dzisiaj zajmę się jej ociepleniem, zakryciem, oczywiście przygotowaniem do zasypania ziemią. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mi to wyszło, zostawcie łapkę w górę i zapraszam do oglądania. No i witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy piękny dzień, powiem Wam szczerze, jak na końcówkę października, 19 stopni. To jest naprawdę wspaniały dzień, żeby coś porobić. Więc co, zabieram się, jak widzieliście w poprzednim odcinku, zjadę zaraz, mam wszystkie te rury powyprowadzane, więc zabieram się za malowanie zewnętrznych ścian i będziemy to ocieplać. Więc biorę Disperbit i lecę ścianki zewnętrzne, żeby nie tracić czasu. Niech to schnie w tym pięknym słoneczku. No i dobra moi drodzy, 40 minut pracy i fundament mam już cały pomalowany. Słuchajcie, teraz ten fundament, może ja się przełączę na drugą kamerkę, no i tak będzie po prostu lepiej. Teraz ten fundament będziemy izolować. Słuchajcie, zazwyczaj się izoluje go styropianem. Jeżeli mamy teren podmokły, gdzie mogłaby woda docierać, stosujemy XPS, czyli twardy styropian, który jest odporny również na wodę. Jeżeli nie mamy gruntu podmokłego, możemy również styropianem fundamentowym, twardym, nie XPS-em to odizolować. Moi drodzy, ja porównywałem ceny XPS-a i zwykłego styropianu, mianowicie ilość tam metrów w paczce wychodzi 6 chyba tam arkuszy, dziesiątki, nieważne, bądź co bądź metr kwadratowy, nawet jeżeli wejdziemy sobie na jakieś strony producentów, metr kwadratowy najtańszy znalazłem za 67 zł, co oznacza, że jeżeli mam 32 metry kwadratowe fundamentu do zrobienia, po 67 zł wychodzi niemała kwota. Styropian EPS, czyli ten grubszy, podłogowy, którym też możemy ocieplić fundament, wcale o wiele tańszy nie jest. Oczywiście poza kosztem styropianu również musimy doliczyć klej i czas jego przyklejenia, czyli jakby nie patrzeć, musimy kupić klej do przyklejenia styropianu, wymieszać go, rozłożyć. Ja, moi drodzy, pokażę Wam produkt, który po prostu już znacie z mojego kanału, dlatego że już go stosowałem w projekcie Dom za 53 tysiące, ocieplałem nim dach. Oczywiście tym produktem jest Polinor. Pamiętacie Polinor? Puszka Polinoru dzisiaj kosztuje jakieś 36, chyba 36 z kawałkiem. W podsumowaniu odcinka Wam powiem co i jak. Dlaczego zdecydowałem się na Polinor? A tylko dlatego, że jest on już u mnie sprawdzony. W projekcie Dom za 53 tysiące, jak zaizolowałem dach, on już jest 3 lata. W lato jest super chłodno, w zimę jest cieplutko. Wiele osób mówiło, że piana zamkniętokomórkowa nie nadaje się do izolacji dachu. Wręcz przeciwnie, głupota, bzdura, spisuje się tam świetnie, nic się nie skrapla i tak dalej. Dlatego też zdecydowałem się na Polinor z kilku powodów. Pierwsze, na pewno to zrobię w ciągu godzinki. Owalę cały sobie za przeproszeniem fundament Polinorem. 2. Natrysk tej piany spowoduje, że ja bardzo dobrze uszczelnię nawet w takich miejscach, gdzie są te rury. Nie będę musiał się bawić ze styropianem i przede wszystkim muszę Wam powiedzieć, że Polinor na dzień dzisiejszy wychodzi taniej. Jest to piana zamkniętokomórkowa, bardzo szczelna, wychodzi taniej.
Przy nakładaniu trzeba niestety przestrzegać temperatur, żeby była wydajna. Jedna pucha powinna mi starczyć na metr kwadratowy, może troszeczkę delikatnie więcej. Zalecane 8-10 cm. Ja myślę, że 6-7 zrobię, to będzie wystarczająco. Będzie to adekwatne do styropianu 10 cm. Ja swoje kartoniki porozkładałem po fundamencie, żeby mi łatwiej było do nich dochodzić. Słuchajcie, od firmy dostałem gratis pistolecik. Bardzo serdecznie dziękuję. W pistolecie są 3 dysze kątowe. Te dysze są fantastyczne, jak pamiętacie, jak robiłem dach, można było sobie pod kątem, trzymając dobrze pistolet, pod kątem można było tryskać na górę. Gratis też dostałem czyścik do pian. No to tutaj pewnie już usłyszycie, jak dysza klika. O, pyk. No dobra. Rękawiczka. Odkręcamy na maksa. A widzę, że te pistoleciki już teraz zmienili. Bo tutaj było takie pokrętło, a teraz już nie ma tego pokrętła. Ale widać, że takie trochę solidniejsze są. Dobra, sprawdźmy pierw. Baja. Zobaczcie, jak to się ładnie pieni. Słuchajcie, ja sobie wezmę kawałek profila aluminiowego, żeby sobie wyznaczyć te 6-7 cm. Zrobię sobie dystansy i będę jechał zaraz cały fundament. O to mi chodziło z tym profilem. Jak sobie przyłożę, żeby nie pryskać więcej niż szerokość tego profila. To nie musi być na raz, może być na powinno być na 2-3 warstwy. Dobra, niech sobie chwilowo rozpręży się. Druga. Superasko. Tak można sobie izolować, moi drodzy. Ale to jest zarąbista rzecz. Nie ma co się śpieszyć z puszczaniem pistoletu. Wolno, po kolei. No i w końcu skończyła się pucha. Zobaczcie, jedną stronę przejechałem, żeby puszkę wyrobić. No to teraz sobie otworzymy kolejny kartonik. No powiem wam, te pistolety są lepsze, bo zobaczcie, nakręcają się fajnie i dopiero na zakończeniu piana wchodzi w pistolet. Więc w porównaniu do tradycyjnych pistoletów do pianki trzeba od razu wcisnąć i szybko zakręcać, a tu już można sobie kręcić, więc na pewno nie pomylimy tego. No i oczywiście musimy troszeczkę tą puchę przed aplikacją wymiąchać. Ale dzisiaj mam fantastyczną pogodę, więc lecimy od razu. Zobaczcie po jednym przejściu, jak to się fajnie spieniło, a zmarnowałem tylko 2 puszki. No świetnie, no ja Polinor znam, więc wiedziałem, czego się spodziewać, więc jadę sobie drugą warstewkę, żeby już dojechać mniej więcej do równości tego mojego profilu. Już teraz wolniej aplikuję, żeby bardziej to puchło. No i dobra, zobaczcie, przeleciałem sobie to 2 razy i to już, patrzcie, w dotyku za drugim razem już jest elegancko. Czemu ja to zrobiłem? No chciałem sobie ten dystans mniej więcej tego zmierzyć, już mi to nie będzie potrzebne,
zmierzyć, bo jeżeli na przykład izolujemy sobie dach, to takim wyznacznikiem są krokwie. A tutaj takiego wyznacznika nie miałem, więc chciałem, żeby to 6-7 cm było. No i co? I teraz mogę raz przy razie również na dwa razy sobie izolować te przestrzenie między właśnie tymi moimi wyznacznikami. Pierwszy sobie przejadę wokół rury. Zobaczcie. No i nie śpieszymy się, prowadzimy pistolet w miarę równomiernie. Zobaczcie, równomiernie, raz przy razie. Bez większego pośpiechu, tak żeby było widać, że ona się pieni. Bo jak zrobimy tak, no to popryskamy i nic z tego będą. Musicie widzieć, że ta piana się po prostu pieni. Zobaczcie, ona zgrubia się. I to jest elegancki strumień na nią. Powiem wam, że bardzo przyjemna, lekka praca, bez biegania, puszeczka za puszeczką. No i możemy sobie, tylko sobie pryskam. Świetna sprawa. Taka izolacja to jest naprawdę świetna sprawa. Zobaczcie, dosłownie chyba 8 czy 9 puszek dopiero poszło, a już jaką warstwę mam wspaniałą. Ja położę tą warstwę tylko jedną i przyjadę jutro z samego rana, bo już mam około godziny teraz 15. Przyjadę z samego rana, zobaczę jak bardzo to jeszcze napuchło i pouzupełniam równe jakieś tam moje nieszczelności. No i tak to wygląda po pierwszej warstwie. Generalnie bardzo pięknie się spieniło, ale tak jak powiedziałem, nie chcę być łapczywy, dlatego że zaszło mi już słoneczko i z automatu zrobiło się trochę chłodno. Już jest pewnie jakieś 13, jak nie 12 stopni, a Polinor w tej temperaturze nie będzie się tak dobrze rozpieniał. Dlatego zabiorę Polinor dzisiaj do swojego auta. Rano jak przyjadę, to włączę nagrzewanie i będę miał cieplutki Polinor, bo w końcu Polinor musi się dobrze rozpieniać, żeby izolować. Cała zabawa w tym, że to właśnie te pęcherzyki powietrza robią izolację. Więc dzisiaj sobie już odpuszczam, kończę na tej jednej jedynej warstwie, chociaż tak uważam, że bardzo świetnie, zobaczcie jak się to elegancko się spieniło. A poszły mi tylko 2 kartoniki. Więc no może 2,5, przepraszam, bo tam połówkę otworzyłem. Jest bajka, tak więc czekamy do juterka. No i witajcie drugiego dnia. Przyjechałem sobie dzisiaj troszeczkę później, mamy godzinę 11. Również ciepły dzień, więc nie muszę tak naprawdę Polinoru sobie podgrzewać. Wczoraj wygląda to w ten sposób. Oczywiście on już za wiele nie spuchł, bo on bardzo szybko schnie, więc zanim jeszcze wczoraj odjechałem, to już miał swoją, jak to się mówi, konsystencję już spienioną. Tak więc tu mam te moje, jak widzicie, zaznaczone punkty, do których będę pianował. Więc co, no zabieram się za pianowanie dalej. Tutaj jakoś tak mi ładniej to wyszło. No kwestia sprawy, jak się już kilka puszek rozrzuci, to już potem lepiej to idzie. No i sobie dorzucam brakujące miejsca. Od razu pójdę, pokażę wam rurę, gdzie będzie u mnie odpływ kanalizy, bo wiele osób ostatnio w komentarzach pisało, że tą rurę może za wysoko zrobiłem, że będzie zimą zamarzała, więc pokażę wam sposób na jej niezamarzanie. No i tyle, zostawię sobie jedną puszkę. Jak będę następny metr kładł, to następny metr też troszeczkę opianuję. Cały patencior na to, żeby rura wam zimą na tej wysokości nie zamarzała. Dobra, żarty żartami, ja biorę się za pianowanie.
Dobra, słuchajcie, mój fundament wygląda sobie w ten oto sposób. Jeżeli byście się zastanawiali, ile puszek mi poszło, poszło dokładnie 57 puszek polinoru. Teraz tak, producent generalnie zaleca, żeby fundament miał 10 cm. Ja strzelałem między 6 a 8. On i tak niestety mi spuchł na 10, 11, no gdzie może ma i to 8, ale generalnie wszędzie jest 10. Gdzie niegdzie, gdzie przytrzymałem troszeczkę pistolet, tak jak tam, zobaczcie, może ja zejdę, zobaczcie, tak jak tam na dole, nie? No to trochę przytrzymałem go dłużej, no to się spieniło nawet na 14-15 cm. Więc zauważyłem, że jak tutaj jeszcze miałem miejsce do przechodzenia, ale na przykład jak miałem już dosyć wąsko tutaj, z tej strony, o, i tak ciężko było mi, tak wiecie, rękę tam trzymać i za długo trochę przytrzymałem i za blisko, no to ona już tutaj gdzieniegdzie mi popuchła dosyć mocniej. Wszystko, słuchajcie, kwestia wprawy jak we wszystkim. Tak więc jeżeli chodzi o moją izolację, chwila, moment i gotowe, i przede wszystkim szczelne. Teraz tak, piana, moi drodzy, piana jest odporna na wszelkie warunki atmosferyczne, mógłbym teoretycznie od razu ją zasypać ziemią, ale jakby nie patrzeć, ona ma, słuchajcie, takie jakieś tam pory i tak dalej, nie? Więc jeżeli ja bym to zasypał bezpośrednio ziemią i ta ziemia by się tam uleżała, no to nie oszukujmy się, no biologia robi swoje, jakieś robaczki i tak dalej, nie chciałbym, żeby siedziały mi tam i w tych rowkach po prostu gryzły. Prawda jest taka, że styropian zwykły też można byłoby w ten sposób zrobić. A jak mają robaczki pogryźć, to i styropian pogryzą. Dlatego ja kładę folię kubełkową. I teraz nie wiem, jakie kto ma zdanie, którą stroną się kładzie. Ja zawsze kładę folią kubełkową, żeby kubełki były na zewnątrz. Wiele ludzi kładzie, żeby były do wewnątrz, dlatego że potem w kubełki łatwiej wkręcić jakiegoś wkręta w styropian i tak dalej. Ja uważam, że kubełki powinny być na zewnątrz, dlatego że jak zasypujemy ziemię, ta ziemia musi trzymać te kubełeczki nasze. Ewentualnie jeżeli coś wgnieciemy, to po to są te kubełki, że jak one się lekko pozgniatają, to nadal jeszcze jakaś tam przestrzeń będzie. Tak więc ja sobie zakupiłem folię kubełkową. Kupiłem sobie dwie rolki 150, dlatego że chciałem nie sam fundament tutaj sobie obłożyć, ale chciałem zjechać i wywinąć się, żeby to, co tutaj opianowałem sobie, tą przestrzeń między ławą fundamentową a ścianą, żeby od razu do samej ziemi sobie całą folię tutaj strzelić i się nie przejmować. Różnica w cenie groszowa, a będę miał folię do samej ziemi, która okala mi jeszcze dodatkowo ławę. No dobra, słuchajcie, w ten oto sposób mój fundamencik ocieplony, zakryty folią kubełkową. Folia może nie jest idealnie ułożona, bo to w końcu piano, a nie styropian, ale to nie ma wyglądać, tylko ma działać. Koparka przyjedzie, zasypie, swoje zrobi. No i temat zewnętrznych ścian miałbym już w tym momencie skończony. Mam jeszcze troszeczkę czasu, jeszcze dnia zostało, więc skakuję sobie do środka i maluję dysperbitem ściany od wewnątrz. Ostatnią rzeczą jeszcze, jaką tutaj zrobię, zostało mi trochę folii kubełkowej, obłożę sobie końcówki, taśmą zakleję, no bo jak zostaną zasypane ziemią przez koparkę, no to żeby ten piach do środka rury nie wszedł. No dobra, moi drodzy, jeszcze na koniec dnia zdążyłem sobie pomalować fundament, tak więc mam to już wszystko gotowe na przyjazd koparki, a koparka przyjeżdża jutro. Moi drodzy, w kolejnych odcinkach zobaczycie kolejne etapy, jakie jeszcze będą związane z tym fundamentem. Na ten moment kończymy i oczywiście przechodzimy do
podsumowaniu. No i witajcie w podsumowaniu odcinka. Dzisiaj troszeczkę w innej scenerii, dlatego że moje miejsce pracy muszę lekko zmodernizować. Dlatego troszeczkę rzeczy dzisiaj będę mówił Wam z głowy. W poprzednim odcinku nie robiłem podsumowania finansowego. Obiecałem, że zrobię go dzisiaj. Tak więc kwota bazowa. No i co? W poprzednim odcinku miałem rury, miałem rurę wodną i tak dalej. Wszystkie te kanalizacyjne rzeczy, które musiałem wrzucić w fundament. No i kwota za to wszystko wyszła następująca. Nie mam jej teraz z głowy, więc na pewno widzicie ją na ekranie. Dzisiaj doszło ocieplenie, doszedł Polinor. Polinor to jest 57 puszek, tak więc mamy kwotę 2,109. Oczywiście Polinor jako firma współpracująca ze mną daje mi o wiele lepsze rabaty. Ja mam swoje rabaty, tutaj nie będziemy nikomu mówić, że nie. Ja zapłaciłem mniej, ale tak jak umowa jest, ja pokazuję koszta, ile wynoszą w każdym odcinku. Tak więc koszta Polinoru to jest 2109 zł. Słuchajcie, folia kubełkowa, powiem Wam, z folią kubełkową to już niezły cyrk jest, dlatego że byłem w markecie budowlanym, takim zielonym, ogólnopolskim. No i za folię kubełkową 20-metrową, 1,50 m w markecie trzeba byłoby zapłacić 260 zł. 2 km dalej na składzie budowlanym ta sama folia kosztowała 110 zł. Ja kupiłem dwie rolki, zapłaciłem za nie 220 zł. Słuchajcie, ja za dwie rolki zapłaciłem na zwykłym, najprostszym, prowadzonym przez prywatnego tam człowieka składzie budowlanych, mniej niż za jedną bym zapłacił w zielonym markecie budowlanym. Wstydźcie się, Francuzi. Tak więc folia kubełkowa 220 zł. Słuchajcie, suma dzisiejszego odcinka wynosi następująco. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. No i co? W następnym odcinku już pewnie zobaczycie prace koparkowe. Moi drodzy, trzymajcie się ciepło. Cześć!